prawie 10%, ma cukrzycę typu drugiego, więc jeżeli panowie chcecie zabić swoje libido, Czy ty jesz słodycze? to jest coś, czego nie chcemy mieć. Wszystko wyrzucam z lodówki, wszystko wyrzucam z szafek. Bardzo często jest to połączone z nerwicą lękową. Jest bardzo groźnym elementem dla naszego kortyzolu. Błędy żywieniowe. To jest właśnie bardzo niebezpieczne. No bo nie da się mieć 100% racji. Czy to jest dobry pomysł na kolację? I tym pierwszym stresorem jest wstanie z łóżka. To jest do eliminacji tak zwana dieta 3 bez. Nie jesteś produktywny. Co drugi Polak odczuwa codzienny stres. My nie namawiamy do rewolucji. Woda ze śmieciem. Ja byłem głodny. Wyleczyłam się z Hashimoto. Mój komentarz to zmień lekarza. Ochronić się trochę przed tym stresem. To się dalej nagrywa, czy my jesteśmy za kulisami? Może to zabrzmi trywialnie, ale na przykład dlaczego nie zjeść zupy na śniadanie? Na zdrowiu nie wolno oszczędzać, ale jak dają rabaty, to trzeba. Gościem dzisiejszego odcinka jest Jakub Mauricz. Powiedzieć o nim, że jest dietetykiem, to jakby nic nie powiedzieć. Człowiek petarda z mnóstwem energii do działania, naładowany wiedzą na temat zdrowego stylu życia i napędzany charyzmą, która nigdy nie pozwala zwolnić tempa. Nieustępliwy i wybitnie skuteczny absolwent dietetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który zdobywa nie tylko atencję, lecz nade wszystko serca swoich podopiecznych. Cześć, Grzegorz Król z tej strony, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Jakub Mauricz. Cześć Jakub. Cześć Grzesiu, witam wszystkich. Widzieliśmy się ostatnio na nagraniach w Warszawie, więc witam cię z radością w Katowicach pierwszy raz. Tak, faktycznie w Katowicach długo mnie nie było, chyba czasy przed lockdownem jeszcze, to takie moje ostatnie wizyty. No to generalnie Śląsk jest mi często nie po drodze. Jak orbituję, to bardziej Pomorze, czy też Mazowieckie, ale no Śląsk też dobrze odwiedzić. Ty mieszkasz na co dzień w Szczecinie. Dokładnie. W Szczecinie. Ja tam jeszcze nigdy nie byłem, więc jest kilka miast w Polsce, gdzie nigdy nie byłem, między innymi Lublin, Kasi Bujakiewicz, która zresztą też nas ogląda i która też w Warszawie gościła w naszym studiu. Wspólna znajoma. Dokładnie tak, więc cieszę się, że przyjechałeś do Katowic, do miasta, które się świetnie w ogóle rozwija. Kiedyś znane z huty, z kopalni, a dzisiaj miasto wieżowców, korporacyjnych również, biur wielu firm IT. Także polecam, mimo że nie jestem katowicjaninem, ale w Katowicach mamy swoje studio, więc zapraszam zobaczyć, jak się Katowice zmieniły przez te lata. Też to pokazuje, w którym kierunku jako Polska idziemy. Dzisiaj o zmianach będziemy mówić, ale w tej kwestii trochę negatywnej, czyli zmian statystyk związanych ze stresem. Już chciałbym przechodzić do tematu. Widzimy, że te statystyki niestety nie maleją, tylko rosną. I chciałbym od razu, przechodząc do pierwszego pytania, zapytać cię, Kuba, dlaczego? Jaki jest jeden z głównych powodów albo powody związane z tym, że tego stresu jest tak dużo? No i może dopytać w tym pytaniu pierwszym, jaki wpływ jedzenie, żywność, którą przecież wszyscy codziennie spożywamy, ma na to wpływ? Niestety, jeżeli chodzi o statystyki, to są one bardzo niechlubne i tutaj mogę powiedzieć, że oficjalne dane, które każdy może sprawdzić, są bardzo niepokojące, bo co drugi Polak odczuwa codzienny stres w związku z rosnącymi kosztami utrzymania się. Więc chodzi tutaj o leasingi, chodzi o kredyty, chodzi o czynsz, chodzi o nawet zwykły wzrost kosztów żywności. Więc to jest coś, co po prostu powoduje wzmożony wysiłek stresowy u co drugiego Polaka. Co trzeci Polak z kolei odczuwa codzienny problem związany ze stresem z pracą. Więc to, czy ta praca jest dobra, czy ta praca będzie, czy będzie redukcja etatów i tak dalej. A co najmniej raz w tygodniu odczuwa stres 65% społeczeństwa, a codzienny stres odczuwa 29% Polaków. Więc to jest coś, co jest naprawdę bardzo niepokojące. I tutaj chyba dochodzimy właśnie do tego drugiego pytania, czyli w jaki sposób my możemy się prowadzić, aby po prostu jakoś okiełznać, po prostu ochronić się trochę przed tym stresem, no bo to, że ten stres jest po prostu nieuchronne. I jednym z podstawowych elementów jest chyba to, co powiedzieliśmy sobie podczas 2 poprzednich rozmów, czyli kwestie dotyczące tego, aby było to żywienie nieprzetworzone, ale by było ono też również dobrze planowane. Z tego powodu, że ja kiedy konsultuję pacjentów w mojej poradni dietetycznej, to też często zwracam uwagę na to, że pan czy pani tutaj wspomnieliście, że jecie 3 posiłki dziennie, ale z moich kalkulacji wynika, że jest to 7 posiłków. I oni, jak to? Mówię, no tak, śniadanie, obiad i kolacja, ale do tego widzę 3 kafe latte. No ale przecież to jest kawa, to nie jest posiłek. Mówię, nie. Kawa czarna, americano, espresso, jakakolwiek, to jest jakaś forma używki, to jest jakiś... Którą wypiliśmy przed chwilą. Którą wypiliśmy, dokładnie. To jest forma po prostu napitku, ale jeżeli dosypujemy do tego 2 łyżeczki cukru i 300 ml mleka, zwykłego, bez laktozy, owsianego, jakiegokolwiek, to się robi kaloryczność, białka, tłuszcze, węglowodany i tak dalej. I na to reaguje insulina. I to jest właśnie bardzo niebezpieczne, bo ja w swojej praktyce widzę, że coraz więcej osób ma nie tylko insulinooporność, ale też hipoglikemię reaktywną poposiłkową. I teraz ten trudny zwrot chciałbym wyjaśnić na takiej bardzo mocno zakrzywionej sinusoidzie. Czyli normalnie powinno być tak, że te wyskoki poziomu cukru i regulacja
insulinę we krwi, powinna być delikatna. Natomiast u osób z hipoglikemią to jest taka sinusoida bardzo mocno zakrzywiona w górę i w dół, więc mamy bardzo wysokie skoki poziomu cukru i czujemy się przez to lekko naszurani, tak? Jesteśmy tacy bardzo elektryczni. Naszurani, co masz na myśli? Tacy więcej energii dostajemy? Bardzo mocno pobudzeni, bardzo tacy hiperreaktywni, a z drugiej strony po pół godzinie, po półtorej godzinie rozpoczynają się takie akcje pod tytułem wyłączenie wtyczki z prądu. Tak jakby naprawdę nam odcięli zasilanie, że my chętnie byśmy poszli na jakiś odpoczynek, do spania. Część osób odczuwa takie palpitacje serca, że ta pikawa nam naprawdę bardzo mocno tłucze. Część osób odczuwa taki ucisk na klatce piersiowej. Bardzo często jest to połączone z nerwicą lękową, która też potrafi się odpalić w ramach tych bardzo niskich poziomów glukozy we krwi. Głównie jest to powiązane też z tym, że poziom kortyzolu właśnie, czyli tego hormonu dotyczącego stresu, więc dzisiaj hasło kortyzol, nadnercza, rytm dobowy padnie wielokrotnie. Jest to właśnie bardzo duży problem i wcale nie trzeba być osobą, która ma nadwagę, otyłość, jakieś zmiany przedcukrzycowe. Bardzo często dotyczy to pracowników korporacyjnych, dotyczy to świeżo upieczonych rodziców, dotyczy to osób, które pracują w systemie zmianowym, więc generalnie takie hasło przewodnie może być to, że i stres taki przewlekły oraz kwestie dotyczące hipoglikemii reaktywnej mogą dotyczyć i ciebie. Tak, to faktycznie się pojawia i ja też miałem takie momenty w życiu. Zresztą wczoraj miałem taki moment, ale myślę, że to może było związane z tym, że bardzo... Oczekiwanie na naszą dzisiejszą rozmowę, ja rozumiem. Dokładnie tak. I tak to tu zostawmy. Ja dokładnie pamiętam te momenty, kiedy faktycznie po jakimś dużym jedzeniu albo po jakiejś kawie czy jakimś deserze człowiek miał ochotę po prostu zasnąć w ciągu, nawet bym powiedział, że nie miał ochotę, tylko z automatu to się działo, nie wiedziałeś, co się dzieje i automatycznie ta wtyczka, tak jak mówiłeś, z prądu była odłączana, czyli jakby ktoś nam zabierał energię, a my nie wiedzieliśmy, dlaczego się tak dzieje. I to się działo w ciągu dnia, czasami nawet w pełnym słońcu. Dla mnie to było niesamowicie zadziwiające, ale to się działo. To wracam od razu do tego pytania związanego, dlaczego się tak dzieje i mówimy o tym jedzeniu, które wszyscy spożywamy codziennie, nie mając świadomości, jak ono wpływa na nasze ciało, to w takim razie drugie pytanie, czy są składniki, które są w jedzeniu? No bo wiadomo, że ktoś mówi, a ja spożywam tylko to, ale co jest w środku? I z czego jest złożone to konkretne danie, czy ten produkt? Czy są jakieś konkretne produkty, które redukują stres? I jest to na przykład sprawdzone, mamy wiele badań, jest to udowodnione i możemy spokojnie wybierać te produkty, a te inne jednak zostawić na półce. Wiesz co, zdecydowanie. Natomiast zanim powiemy sobie o takich produktach, które mają jakieś działanie funkcjonalne, że tak powiem, terapeutyczne, to chyba na początku warto byłoby powiedzieć kilka słów na temat pryncypiów dotyczących żywienia. Czyli żeby ograniczać ten stres indukowany przez żywność, przez po prostu złe wybory żywieniowe, myślę, że przede wszystkim trzeba powiedzieć sobie kilka haseł na temat diety nieprzetworzonej, czyli tutaj jest to dosyć proste i myślę, że dla każdego powinno być zrozumiałe. Natomiast gdyby nie było, to wytłumaczę, że dieta nieprzetworzona to jest taka, że wybieramy na przykład płatki owsiane, płatki orkiszowe, płatki jaglane, a nie płatki z cukrem na pszenicy, które są reklamowane w telewizji, że dla dzieci źródło owsa, 7 witamin i tak dalej, pyszny smak czekolady, cynamonu i tak dalej. Nie. Jakby te są przetworzone, a owiec, gryka i tak dalej to jest produkt nieprzetworzony. Tak samo pierś kurczaka jest dobra, natomiast parówki i tak dalej, czy jakieś inne, bardzo często gotowe wędliny, to jest coś, czego nie chcemy mieć. I w kontekście powiedzmy jakichś posiłków, no to też generalnie powinien królować u nas slow food, czyli kupujemy sobie półprodukt, a więc jakieś warzywa, owoce, kasze, bulwy i tak dalej, mięsa, ryby, jaja, owoce morza, co kto lubi, no bo wiem, że są fanatycy diety keto, są też ci, którzy idą bardziej węglowodany i są ci, którzy czerpią z obu światów i mają taki zbilansowany styl żywienia, ale zawsze powinniśmy bazować na tym, żeby zrobić sobie jedzenie na własną rękę. Natomiast ta sytuacja zmieniła się już w latach 70. I już wtedy można było powiedzieć, że ilość tych posiłków nieprzetworzonych spadła do około 50%, a 50% stanowiły produkty kafeteryjne, jakieś fast foody i tak dalej. Ale niestety ta sytuacja pogarsza się z roku na rok i można powiedzieć, że teraz nawet to, co my jemy w domu, bardzo często stanowi oszukany produkt, bo to jest jakaś pizza do mikrofali, to są jakieś dania pod tytułem daj to na patelnię, podgrzej i jedz. I to jest niestety bardzo duży kłopot naszych czasów, więc my jednak musimy poświęcić nieco czasu na to, aby pomyśleć na temat tych posiłków i tak jak teraz próbują nam wmówić, że intermittent fasting, czyli te posty okresowe, to jest lek na całe zło, trochę jest to prawda. Dlatego, że to jest coś, co oldschoolowo nazywało się po prostu śniadaniem, obiadem i kolacją. I ja jakiś czas temu, jak miałem okazję gościć na takim bardzo fajnym evencie, jak Wakacyjne Miasto Kobiet, to tam Michel Moron, znany z telewizyjnych show, tak, powiedział, że on widzi ogromną różnicę w żywieniu Polaków, zwłaszcza w kontekście dzieci i Francuzów, bo w Polsce ma wrażenie, że te dzieci co chwilę coś zjadają. Zjadają śniadanie, potem dostają jakąś mleczną kanapkę, dostają cukierka, lizaczka, jakieś soczki i tak dalej, musy, a sytuacja we Francji wygląda tak, że podchodzi dziecko do matki, szarpie ją za spódnicę, mówi: mamo, jestem głodny. Ta matka patrzy na zegarek, 11:30 i mówi: obiad o 13:00. I tyle.
A u nas mam wrażenie, że futrujemy się co chwilę, więc faktycznie tych posiłków bardzo często wychodzi nam 7, 10, 12, więc nie ma co się dziwić, że nasz organizm trochę zgłupiał, bo on cały czas jest w trybie przetwarzania tego jedzenia i ta glukoza, insulina cały czas skacze, pikuje w górę i w dół, co niestety jest bardzo groźnym elementem dla naszego kortyzolu, czyli dla naszych nadnerczy, dla tych struktur, które powinny nas tak naprawdę zadbać od nas w momencie, kiedy chodzi o jakiś stresor i tym pierwszym stresorem jest wstanie z łóżka i narażenie się nawet na światło słoneczne, które jest super i dlatego my, kiedy na przykład nie zasłonimy rolet, to budzimy się czasem o 5:30, bo już nam świta i świta nam dokładnie na twarz. Więc to jest naprawdę fajna opcja. Niemniej jednak, kiedy dołożymy do tego pracę w korporacji, dołożymy do tego pracę w systemie zmianowym, dołożymy do tego nieprawidłowe wybory żywieniowe, no to naprawdę robi się już krótka kołdra. Wspomniałeś o czymś szalenie istotnym, co ja pamiętam z moich młodych lat, czyli o takim porządku posiłków i być może one były tylko 3. Czyli było śniadanie, zjadane najczęściej, bo wtedy jako młody chłopak myślałem, że jak nie zjem śniadania, to się przewrócę zaraz za progiem mieszkania i tak myślałem. I faktycznie chyba nie było dnia w moim życiu, żebym śniadania nie zjadł. Dopiero teraz zauważyłem, że mogę nie zjeść śniadania, jeśli mam taki dzień, że na przykład miałem jakąś większą kolację, jakieś wyjście i po prostu mam tą energię i nie potrzebuję rano zjeść śniadania. Ale wtedy do czego dążę? Do tego, że były te konkretne godziny obiadu, kolacji i mieliśmy to poukładane. Tak jak wieczorynka była o 19:00, to wtedy była kolacja lub przed, lub zaraz po i później do łóżka. I to było wszystko poukładane. Dzisiaj, tak jak mówisz, te dzieciaki i dorośli są ciągle futrowani, że te dzieci non-stop jedzą, tak jak mówisz, kanapka mleczna, czy jakiś soczek, czy jakaś woda z cukrem i tak dalej, non-stop te dzieci coś jedzą i tu się zgadza. Więc mi się wydaje, że dzisiaj ważniejsze pytanie nie o to, jaka dieta jest najlepsza, chociaż to też jest pytanie błędne, wydaje mi się, bo nie ma najlepszej diety, bo każdy co innego przyswaja i ma inny organizm. Ważniejsze jest chyba pytanie o błędy żywieniowe, bo o kilku powiedziałeś. Chciałbym podsumować takie błędy żywieniowe, które my robimy i których może nawet nie mamy świadomości, bo dzisiaj zwróć uwagę, że jest mnóstwo kanałów związanych z żywieniem. My nie jesteśmy kanałem związanym z żywieniem, ale o tym jedzeniu, o tym zdrowiu mówimy. I nawet u nas pojawiają się różni eksperci i każdy trochę ze swojego doświadczenia mówi trochę czegoś innego. I dzisiaj my musimy z tego takiego szwedzkiego stołu, mówiąc bardzo obrazowo, wybrać to, co nam pasuje. Nie możemy powiedzieć, tak, Jakub ma 100% rację, tak, Ryszard Grzebiech ma 100% rację, bracia Rodzeń mają 100%, no bo nie da się mieć 100% racji, bo my ciągle tej wiedzy szukamy. Ale myślę, że możemy zgodzić się w jednym. Jakie błędy żywieniowe na pewno są takie, że warto je wyeliminować na samym początku? Na pewno jest to właśnie żywienie się w sposób przetworzony, czyli wymawiamy sobie, że nie mamy czasu na zjedzenie śniadania, więc musimy na stacji benzynowej zjeść szybko hot doga i popić go jakimś energy drinkiem, czy jakąś kawą z cukrem i tak dalej, jakimś napojem słodzonym. Po drugie, jest to bardzo często orbitowanie wokół produktów zbudowanych głównie z nabiału, czyli mleka i jego produktów, a więc sery, jogurty, twarogi, kefiry i tak dalej, czy jakieś słodkie twarożki i pszenicy. I powiem Ci, że ja wielokrotnie to widzę na swoich social mediach, kiedy mówię na przykład o diecie w Hashimoto, tak? Czyli w tym limfocytowym zapaleniu tarczycy i związanej z tym niedoczynności tego gruczołu, co też idzie w parze z insulinopornością, stresem, bólami stawów, wypadaniem włosów, naprawdę wiele rzeczy, ale ja mówię, że tak zwana dieta 3 bez, czyli bez cukru, bez pszenicy i bez kwasów tłuszczowych typu trans, to jest absolutna podstawa dla każdego człowieka. I niestety w takich materiałach jest bardzo dużo komentarzy pozytywnych, gdzie ktoś pisze, że tak, dzięki takim radom właśnie jak od Jakuba, ja wyleczyłam się z Hashimoto, czyli zapewniłam sobie remisję, więc dopóki będę się dobrze prowadziła, to nie mam stanu zapalnego, nie mam zjadanej tarczycy, nie muszę brać leków, jest naprawdę super świetnie, ale z drugiej strony pojawia się niestety wysyp komentarzy pod tytułem Boże, chłop powiedział, że nie jeść właśnie bułek, pszenicy i tak dalej i mleka, to co jeść? Jakby chyba przełykać ślinę zostaje. I ja sobie wtedy uświadamiam, jak wiele osób tą świadomość żywieniową ma naprawdę na takim poziomie, że ona puka w dno od spodu. Bo skoro komuś wyłączenie pszenicy i mleka powoduje, że ktoś nie wie co jeść, no to ja się pytam, okej, a warzywa, a owoce, a grzyby, a bulwy, tak jak ziemniaki, bataty, a zboża, gryka, amarantus, komosa ryżowa, ryż i tak dalej, mięso, ryby, jaja, owoce morza, no jakby jest pełne spektrum tych produktów, z których można korzystać, ale jeżeli czyjeś myślenie o żywieniu rozpoczyna się od bułki z serem, a kończy się na naleśniku z twarogiem, no to sorry, ale tak naprawdę musimy to bardzo mocno sobie jeszcze raz usystematyzować. Więc pszenica, cukry i tłuszcze trans to jest do eliminacji albo chociażby znaczącego ograniczenia. Zobaczcie, że pszenica, tak naprawdę to rozumiemy to w kontekście pszenicy przetworzonej, oczyszczonej. Czyli nawet wybór takiej bułki grahamki już byłby lepszy niż taka bułka kajzerka. Naleśniki można robić z innych mąk. To może być mąka powiedzmy z tapioki, tak, czyli z manioka. Może to być mąka ryżowa, może być mąka owsiana. Wymieszamy parę tych mąk i ja nie mówię tutaj o takich rzeczach hipsterskich, czyli mąka kasztanowa, mąka kokosowa i tak dalej, bo z nich tak naprawdę takie ciasto naleśnikowe czasem jest ciężko stworzyć. Niemniej jednak możemy naprawdę znaleźć te fajne zamienniki i nawet dosypanie mąki pełnoziarnistej
ziarnistej już jest lepszym wyborem, co daje nam więcej błonnika i znowu pomaga nam regulować trochę tą gospodarkę węglowodanową. No cukier rafinowany, czyli właśnie ten cukier, czy to buraczany, czy cukier trzcinowy i tak dalej. Fajny pomysł na ograniczenie. W końcu jest erytrytol, można nawet użyć miodu, można użyć karobu, można użyć pozostałych takich składników, które mają naprawdę fajny, słodki smak. No i kwasy tłuszczowe typu trans, czyli olej palmowy, który nawet znajdziemy w maśle orzechowym. Fajnie byłoby to sobie jakoś podredukować. Mi się wydaje, że warto tutaj wspomnieć też o tym, że my nie chcemy, sami zresztą nie robiliśmy rewolucji w swoim życiu, bo to jest bardzo trudne, bo organizm będzie i zawsze jest tak, że on blokuje nas przed taką ogromną zmianą. Przecież mamy w mózgu takie miejsce, które nas przed tym blokuje. No i generalnie my nie namawiamy do rewolucji, my namawiamy do ewolucji. Tak samo pewnie u ciebie tak było, u mnie tak jest, że ja powolutku, nagrywając odcinek ostatnio, w co najwięcej zainwestował Kuszu, czyli w zdrowie, ja opowiadałem o tych moich małych zmianach. Okazało się, że ich jest kilkanaście, co najmniej kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt, bo o pewnych rzeczach zapomniałem. No i co? Ja dalej mam nad czym pracować. To nie jest koniec, to jest pilnowanie tego, żeby tamte zmiany były trwałe, żeby faktycznie z nich nie rezygnować i żeby analizować, czy one są dobre, a być może je jakoś zmienić, zredukować, ale żeby kolejne wprowadzać. Ja sobie dałem na to całe życie. Ja sobie powiedziałem, ja chciałbym żyć w zdrowiu do 100, więc ja mam czas do tego czasu, żeby do tego wieku, żeby się tym zająć. I nie robić rewolucji, że dzisiaj wszystko wyrzucam z lodówki, wszystko wyrzucam z szafek i teraz jadę nagle do ekosklepu i wydaję tam 3000 zł i kupuję, bo bym zwariował, mózg by się dziwnie przestawił. Tak samo było z wodą. I właśnie tutaj myślę, że będzie kolejne pytanie. Kiedy ja nie piłem nigdy wody, kiedyś piłem pół litra tygodniowo, taką półlitrową butelkę plastikową kupowałem i ona, wiecie, że ja ją popijałem przez cały tydzień i jeszcze mi zostawało. To był mniej więcej mój poziom picia wody wtedy. To być może to było wtedy, kiedy wyglądałem tak jak na zdjęciu, które widziałeś przed nagraniem. Ważyłem jakieś 60 kilo i nie wyglądałem za zdrowo. Dziś to jest zdecydowanie inny poziom picia wody. Myślę, że pół litra wypiłem już od początku tego dzisiaj nagrania. Więc chciałem zapytać, Jakub, o wodę. Jaki ona ma wpływ na to, jak my się czujemy, jakie mamy samopoczucie całego dnia, no i kwestię stresu. Czy ona jakoś pomaga, czy to jest po prostu kwestia nawodnienia? To jest bardzo ciekawy fakt do nadmienienia, dlatego że samo picie wody to nie jest związane tylko z nawadnianiem, bo część osób powie, dobra, masz suchą skórę, zmarszczki i tak dalej, źle się czujesz, boli ci głowa, czujesz przewlekłe zmęczenie. Estetyczny, nie? Gdzieś też dziewczyny, często kobiety mówią, ja mam taką skórę, to za mało wody, to się napije, będzie lepiej. Dokładnie, natomiast do tego jeszcze warto jest poruszyć te aspekty dotyczące poziomu naszej energii, więc często jak jesteśmy zmęczeni, oznacza to, że też mamy pewien poziom odwodnienia. No nie ma co się dziwić, nasza krew to w ponad 95% woda, mózg w 85%, skóra w około 70%. Tylko takie tkanki jak tkanka tłuszczowa czy kości mają około 20% wody, więc woda jest dla nas naprawdę bardzo ważna, ale tutaj jest ciekawostka dotycząca także tej kontroli gospodarki glukozowo-insulinowej, bo regularne picie płynów pomaga zmniejszyć poziom glukozy we krwi aż o 21%, więc o ponad 1/5. Więc w sytuacji, gdzie jak popatrzymy sobie na statystyki, gdzie około 3-4 milionów Polaków, czyli prawie 10% ma cukrzycę typu drugiego, która jest takim stanem, na który można powiedzieć sobie zasłużyliśmy trochę przez nasz styl życia. Brak aktywności fizycznej, niewysypianie, przetworzone żywienie i tak dalej, palenie papierosów, picie alkoholu, tego typu wybory. To jest problem. Kolejne 5 milionów ludzi jest w stadium przedcukrzycowym, czyli jeszcze nie są w tej cukrzycy, ale już powiedzmy jedną nogą i łydką weszli do tego poletka. Naprawdę to jest duży problem. Zobacz, że mamy już 8-9 milionów Polaków, którzy mają solidny problem z gospodarką węglowodanową. I kolejne, śmiem twierdzić, spokojnie 10 milionów Polaków, czyli w sumie mamy połowę narodu, ma jakieś zaburzenia dotyczące insulinoporności, czy też hipoglikemii reaktywnej, o której dowiedzą się od takich osób jak ja, czy podczas rozmowy na naszym kanale. Pozwoliłem sobie być tutaj współautorem tego kanału. Natomiast chodzi o to, że w dużej części mówimy o tym, że ta wiedza, ta świadomość żywieniowa, świadomość zdrowotna, która się cały czas rozszerza, pomaga powiedzieć osobom, hej, to chyba ja. Ja ostatnio też robiłem rolkę na temat OGTT, czyli tego elementu słynnej krzywej glukozowej, gdzie też wiele osób idzie do lekarza, pokazuje ten wynik, lekarz mówi, jest wszystko w porządku. Ja tak się na to patrzę i mój komentarz to zmień lekarza, bo jeżeli lekarz stwierdził, że 110-120 glukoza w drugiej godzinie po obciążeniu, kiedy ona powinna być równa tej glukozie na czczo, czyli około 80-90, to jest norma, no to coś tu moim zdaniem nie gra. Jeżeli lekarz po tych wielu latach studiów powiedział pacjentowi, że jest ok, kiedy jakby powinno być to dokładnie przełożone, czyli na czczo 80-90, godzina po obciążeniu 110-130, powiedzmy 140 max i potem znowu 80-90, a jest odwrotnie i lekarz powiedział, że wszystko w porządku, to ja tak to robię się trochę podejrzliwy. Czy on to powiedział specjalnie, żeby odfajkować to i iść dalej, bo to jeszcze nie jest cukrzyca, więc jeszcze nie reagujemy, czy po prostu ten lekarz ma elementarne braki w swoim po prostu jakby poziomie edukacji.
No te liczby są przerażające, to co powiedziałeś, że faktycznie prawie połowa polskiego narodu albo jest chora, albo zaraz chora będzie i sami sobie na to zapracowaliśmy. To myślę, że ta druga część tego zdania szczególnie wyobraźnię wzbudza i że to nikt nie jest winny, bo często my szukamy gdzieś tam na zewnątrz kogoś, że to oni, że to rząd, że to szkoła, że to mama, że to rodzina, że to ktoś sprawił, że ja dzisiaj mam sytuację taką, jak mam. I myślę, że my możemy powiedzieć, że zarówno i finanse Polaków są chore, i wymagają leczenia i tak samo zdrowie Polaków wymaga leczenia. Dlatego my to robimy, bo ja też kiedyś byłem chory finansowo i już to sobie wyleczyłem i nauczyłem się zupełnie innych nawyków. Dawid, który jest moim wspólnikiem, był kiedyś chory i znacie jego historię, gdzie 70 kilo zrzucił i on też tą historię opowiada i musiał przejść drogę, więc dzisiaj nagrywając z Kubą o zdrowiu, bo dzisiaj odcinek o zdrowiu, rozmawiamy o tym i jeśli ty mówisz o tych liczbach, że to jest kilkanaście milionów Polaków, to naprawdę jest co robić, więc wyślijcie ten materiał. Jeśli on nie dotyczy was i mówicie, ja już to wiem, spoko, na kanale Łukusza było tylu ludzi, że już poukładałem. Jeśli ty to wiesz, to na pewno jest ktoś, kto tego potrzebuje. Wyślij nasz film, wyślij kanał Jakuba, żeby ludzie o tym wiedzieli, bo często jest tak, że my jesteśmy w bańce informacyjnej i my, którzy to oglądamy, mówimy, w naszym środowisku wszystko jest zrobione, wszyscy już są zdrowi, bo spotykam się z 5-10 ludźmi na co dzień i widzę, że oni nie mają problemu. Ale pytanie, czy inni nie potrzebują? No bo jeśli liczby są takie, jeśli kolejki do lekarzy są takie, to gdzieś ci ludzie potrzebujący są. Także tutaj chciałem tak elementem wstępu, a propos współwłaścicielstwa kanału, to możemy pogadać, jak skończymy nagranie. Chcemy się rozwijać, także chętnie. Wracając do pytań. Myślę, że kolejny element, który warto poruszyć, to są suplementy. Temat, który jest coraz bardziej popularny. Myślę, że mogę tak powiedzieć. Że mnóstwo pojawia się i reklam, i poleceń, i też osoby znane w social mediach i młode osoby polecają, tworzą swoje suplementy. Pojawia się tego bardzo dużo. No i z drugiej strony u takich osób jak ja, czy może ty nie, bo masz większą świadomość, ale osób, które korzystają, pojawia się wiele znaków zapytania. Co wybrać, które kupić, dlaczego tą firmę, a dlaczego tą nie, czy ta jest droższa, lepsza, dlaczego tu jest inne opakowanie, czy w plastiku, czy w szkle. Wiele pytań i znowu mniejsza ilość odpowiedzi. I teraz pytanie, czy ta suplementacja to jest dobry wybór dzisiaj, czy jednak jest tego za dużo, czy warto zacząć od badań i sprawdzić, które suplementy dla nas, czy lecieć tym, że to jest dzisiaj modne, to mi ta dziewczyna z Instagrama poleciła, wszystkie kupiły, no to ja też kupię. Jest taki też owczy pęd, mam wrażenie, jak to wszystko obserwuję. Bardzo szybko rozwijający się rynek, ogromne pieniądze dla twórców, też jak to obserwowałem, więc wszystko jest dobrze. Tylko pytanie, gdzie tu jest prawda i jak się zachowywać jako konsument w tym świecie? Tak, znaczy to jest ogólnie bardzo duży problem, dlatego że w Polsce po pierwsze ten rynek suplementacyjny ma naprawdę przeogromną wartość, bo to parę lat temu było 8 miliardów, teraz bodaj jest chyba 11 miliardów wartości rynku suplementacyjnego i faktycznie dane są też takie, że Polacy bardzo chętnie biorą suplementy. Natomiast pytanie, czy to jest dobrze? Ciężko jest mi jednoznacznie odpowiedzieć, bo z jednej strony uważam, że tak, bo też jestem ogromnym zwolennikiem suplementacji i ja w swojej praktyce, zarówno jako szkoleniowiec, jako autor treści cyfrowych, ale także jako dietetyk pracujący z pacjentami w mojej poradni, nie ukrywam, że jestem zdeklarowanym fanem suplementów. A to dlatego, że ja też patrzę na ten organizm człowieka w ten sposób, że jak ktoś do mnie przychodzi do mojej poradni BeWell, to ja przede wszystkim biorę tego człowieka na warsztat i tam jest 12 stron kwestionariusza medycznego do wypełnienia. Więc to nie jest tak, że Grzegorz Kusz, mężczyzna, lat tyle, PESEL, dziękuję, do widzenia, tylko tam jest naprawdę 70 pytań dotyczących tego, jak ty jesz, jak ty śpisz, jakie są choroby u ciebie, u twojej rodziny, jak ty się żywiłeś jako dziecko i tak dalej, kiedy zauważyłeś jakieś kłopoty zdrowotne, czy były brane antybiotyki, w jakim celu i tak dalej, w jakim czasie. Więc jest tam naprawdę przepotężna ilość tych pytań. Także weryfikacja twoich nawyków zdrowotnych i uwaga, na końcu jest właśnie dzienniczek żywieniowy, który bardzo często jest takim elementem konfesjonału, kiedy pacjenci mówią, że wiesz co, tak przyszedłem 3/4 tego kwestionariusza i stwierdziłem, że było wszystko super pięknie, ale jak sam sobie wypisałem, co zjadłem w tym tygodniu, to ja stwierdziłem, że to się totalnie rozmija z moim wyobrażeniem, które pisałem wcześniej. Więc to jest fajny taki element, karty na stół sprawdzam. Niemniej jednak ja też bazuję na wynikach badań krwi, moczu, kału i tak dalej. Te wszystkie badania specjalistyczne. I jeżeli tam na przykład pacjent widzi, że ma bardzo wysoki poziom homocysteiny, czyli jest jednocześnie bardzo duży deficyt witamin grupy B, B9, B12, kwasu foliowego i tak dalej, witamina D, uważał, że jest cieślą, pracuje na dachach, więc codziennie widzi słońce, no zwłaszcza w tym okresie od kwietnia do września, więc stwierdzi, po co mi suplementacja? A nagle patrzymy, karty na stół, sprawdzam, poziom 20,9, czyli ledwo odrastający od tego po prostu skrajnego niedoboru. I tak patrzysz, ale jak to? No przecież jest słońce, nie smaruje się kremem z filtrem na gołej klacie, czy
w krótkiej koszulce na krótkim rękawku pracuje. Jak to? Dlaczego tak? Ano właśnie dlatego, że te kwestie fizjologiczne są dla nas bardzo różne i ta suplementacja, nie jakiś kreatyna, beta-alanina, białka serwatkowe, te typowo prosportowe suplementy, tylko te podstawowe, witaminy, składniki mineralne, antyoksydanty, kwestie dotyczące właśnie adaptogenów, bo wcześniej pytałeś, Grzesiu, w jaki sposób pod kątem żywienia jesteśmy w stanie jakoś ten stres zwalczyć. No to z jednej strony są takie triki pod tytułem właśnie dieta 3 bez, czyli bez pszenicy, cukrów, tłuszczów trans, żywienie nieprzetworzone, carb backloading, o którym podejrzewam też bracia Rodzeń mówią, bo oni są dużym propagatorem, jeżeli chodzi o ten białkowo-tłuszczowy styl żywienia. I tu się zgodzę, że bardzo często nawet dla pracownika korporacyjnego wybór jakiejś jajecznicy albo jakiegoś mięsa z surówką, ryby z surówką i tak dalej na śniadanie jest lepszym pomysłem niż właśnie kanapki, niż jakieś płatki śniadaniowe i tak dalej. Zdecydowanie. Natomiast żywienie wszystkiego za nas nie zrobi. Chociaż też na przykład jest taki bardzo fajny trik, jak jesteś zestresowany, masz kłopot z kognitywą, masz kłopot ze skupieniem, notabene o tym też mówiliśmy w naszym odcinku poprzednim, propos dopingu mózgu, na który też radzę, jeżeli jesteście świezi na tym kanale, to radzę tam naprawdę zwrócić swoją uwagę, ale w dużej mierze też chodzi o białko. Jeżeli masz chęć podjadania cukru, podjadasz pomiędzy posiłkami, nie jesteś produktywny, zwiększ poziom białka, zjedz więcej jajka, ryb, owoców morza, mięsa, podrobów i tak dalej i zauważysz, że twój stan skóry, twój stan produktywności, twój stan ogólnie energii w ciągu dnia zwiększa się. Dlaczego? Dlatego, że białko jest budulcem, ale nie tylko dla naszej masy mięśniowej, ale także dla naszego układu nerwowego. Ta właśnie dopamina, ten neuroprzekaźnik, który nam daje fan, daje nam ten element popychu w naszym życiu, ona też składa się z tyrozyny, a to aminokwas. Aminokwasy mamy w białku. Dwie rzeczy chciałbym tutaj podrzucić. Ta nasza rozmowa zawsze się rozciąga, jak ja jestem aktywny, ale jestem aktywny to znaczy, że słucham, że rozumiem i myślę, że jeśli ja rozumiem i słucham, to znaczy, że wy też tutaj tego wam życzę, tej aktywności. Dwie rzeczy. Pierwsze, spodobał mi się ten konfesjonał i faktycznie taka spowiedź, bym powiedział. My często mówimy w kwestiach finansowych, że spowiedź finansową trzeba sobie zrobić i zdrowotną również. Ja pamiętam, jak pierwszy raz byłem u dietetyka, było to lata temu, to on mi dał białą kartkę i mówi, wróć za tydzień i spisz wszystko dokładnie, łącznie z tym, że napiłeś się kawy, że zjadłeś czekoladę, że żyłeś gumę na przykład przez pół dnia i wszystko to wpisywałem. Jakieś holsy jadłem po drodze i tak dalej. Ja byłem bardzo zdziwiony, jak wygląda ta moja cała karta, bo ja nie pamiętałem tego, jak wygląda mój cały tydzień. I później analizowaliśmy, co jem, o których godzinach. I to była pierwsza rzecz, że warto sobie to zrobić, mimo że nam się wydaje, że wiemy. Wiemy, ale nie spiszemy. Tak samo jest z finansami. Jak sobie spiszesz albo wydrukujesz nawet, jeśli płacisz 100% kartą, bo są i tacy ludzie, wystarczy wydrukować sobie zrzut z konta, historię całego miesiąca i wtedy widać, gdzie te pieniądze płyną. Można się bardzo zdziwić, jak dużo się wydaje na różne elementy, bo sobie to też można podsumować. I drugi element, który mi się tutaj podobał, a on był wcześniej, ja o nim wspomniałem, ale nie dokończyłem, czyli chodziło mi o to, że kiedyś jak były te posiłki tak poukładane w godzinach, w takich blokach po prostu, śniadanie na przykład o 9, obiad o 14 i kolacja o 19, to ja czułem głód. Ja byłem głodny i wielu ludzi z tamtego okresu też mi mówi o tym, że po prostu zjadali te elementy, zjadali te obiady, nie elementy, tylko nie było takiego podjadania po drodze. Więc jak się szło na obiad, to z radością, było się po prostu głodnym i się czekało na ten obiad. Mówiło się głodny jak wilk. Jak ja byłem na koloniach, na jakichś obozach harcerskich, czy tam różnych, na których byłem, to tam też w tej szkole, gdzie po prostu nas żywiono, było po prostu 7 śniadanie, 13 obiad i może jakiś podwieczorek mały był, ale wszędzie szliśmy głodni, bo byliśmy też aktywni, to co powiedziałeś, że trzeba być aktywnym fizycznie, chodzić na spacery, grać w piłkę. My byliśmy jako dzieci bardzo głodni. Dzisiaj ja powiem ci, że sam jako dorosła osoba często jestem niegłodny, a idę na jedzenie i mówię sobie, kurczę, nie pamiętam, dawno nie pamiętałem tego uczucia, stania, dokładnie. To było aż przyjemne, bo ten obiad, to jedzenie, to pożywienie lepiej wtedy smakowało. Z radością się każdy kęs zjadało. Więc to jest coś, czego ja dzisiaj, jak nie widzę u siebie, to wydaje mi się, że wielu ludzi też tego nie ma. Więc taki element, który zauważyłem. To wracam do pytań. Sen. Myślę, że kolejny temat, który jest ważny. Jak jedzenie, jak żywność, jak to, co wybieramy, wpływa na to, jak śpimy. No i potem, jeśli mamy regenerację lub jej nie mamy, jesteśmy tylko w łóżku, ale nie umiemy się zregenerować i wstajemy i znowu jesteśmy albo zestresowani, albo właśnie niewyspani. Tu bym brzydkiego użył słowa, ale może nie użyję, bo jednak kanał jest poważny, także nie będziemy tu przeklinać. I jesteśmy zdenerwowani, być może jesteśmy nieprzygotowani do tego poranka. Rozbity mamy ten poranek, bo mamy gdzieś te myśli, jedziemy na ulicy, jesteśmy zestresowani znowu i to wszystko cały dzień się rozbija. A wszystko przez sen, a wcześniej przez to, co pewnie wrzuciliśmy do swojego organizmu na kolację. To jest bardzo dobre pytanie i wydaje mi się, że tego nie pokryliśmy w naszej poprzedniej rozmowie.
do której też Was gorąco zachęcam, jeżeli chodzi o sprawdzenie, w jaki sposób sen można sobie uporządkować, jak on może wpływać na naszą produktywność i właśnie też bardzo ciekawe w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy jest to, w jaki sposób sen i stres są powiązane, a tak naprawdę jak jeden sabotuje drugie. Niemniej jednak faktycznie te kolacje bardzo często też trzeba wziąć pod lupę, bo zbyt wiele osób je kolację zbyt późno. Ja też w kwestionariuszu, jak przyjmuję pacjentów, to widzę, że często jest tak, że ta kolacja jest na pół godziny, na godzinę przed snem. I to jest jeszcze akceptowalne rozwiązanie dla kogoś, kto jest aktywny fizycznie późno. Typu, dobra, wziąłem dzieci z przedszkola i tak dalej, wszystko ogarnąłem. Moja żona też wróciła ze swoich jakichś aktywności, więc ja zostawiam teraz dzieci z żoną i o 19:20 idę na trening. Jeżeli kończysz ten trening o 21:00 powiedzmy, to musisz zjeść kolację. To nie musi być duża kolacja, tak? Ale powinny być tam jakieś ilości białka czy węglowodanów, albo jedno i drugie, żeby można było podbić insulinę. Dlaczego? Bo taki trening jest dla nas bodźcem, stresorem, czyli też nabija właśnie kortyzol, ten hormon związany ze stresem. I teraz, jak mamy wysoki poziom kortyzolu, mamy niski poziom melatoniny, w takiej sytuacji nie zaśniemy łatwo, nie zaśniemy dobrze, ten sen będzie taki mocno poszarpany. Natomiast jeżeli my zjemy sobie tą kolację, to insulina przepompuje kortyzol w dół, da to pole dla melatoniny i wtedy jest naprawdę przepięknie. Natomiast czy wybór kebaba, hot doga, hamburgera albo pizzy, albo rzeczy smażonych, takich tłustych, golonka, ciężkich, taka kuchnia śląska, jakieś właśnie kluski śląskie ze smalcem i tak dalej, czy to jest dobry pomysł na kolację? Zdecydowanie nie. Więc warto tutaj powiedzieć, że ta kolacja raczej powinna być bardziej gotowana, duszona, albo niech to będą kanapki z jakiegoś chleba razowego, żytniego i tak dalej i wtedy będzie naprawdę bardzo miło. Niemniej jednak chciałbym jeszcze, Grzesiu, wrócić troszeczkę do tej części, bo powiedzieliśmy sobie o posiłkach nieprzetworzonych, powiedzieliśmy sobie o białku, ale w jaki sposób to żywienie i suplementacja mogą u nas wspomóc kontrolę stresu. To tutaj kłania się takie hasło jak adaptogeny. Adaptogeny, jak sama nazwa wskazuje, one pomagają nam się adaptować, głównie do warunków stresowych. I to jest bardzo ciekawe, bo pierwsze takie doświadczenia na adaptogenach pojawiły się już w II wojnie światowej, więc ten czas 1939-45, już wtedy testowano właśnie takie ekstrakty jak korzeń arktyczny, czyli Rhodiola rosa, różeniec górski, na żołnierzach, którzy byli w okopach na linii frontu i tak dalej i pomagało im to regulować, redukować tak naprawdę stres fizyczny i psychiczny, bo stres fizyczny i psychiczny to też jest takie hasło, które ja uwielbiam wyciągać od moich pacjentów w ramach konsultacji. Bo często się pytam, jak wygląda po prostu ta odporność na stres i bardzo często, zwłaszcza faceci, idą w ten mit macho, czyli od 1 do 10 i piszą, że 9. W pracy i poza pracą ta odporność na stres jest na 9. A jak potem to zestawiam sobie z tym, w jaki sposób oni jedzą, w jaki sposób oni się prowadzą, ile jest tam alkoholu, jakie są zaburzenia snu, jak wygląda to w badaniach krwi, ACTH, kortyzol, hemoglobina glikowana i tak dalej, tarczyca, TSH, FT3, FT4, to mi się nie meczuje. Jakby patrzę, mówię, pan mówi, że jest tak, a ja widzę, że jest bardzo duże rozejście. I potem się okazuje, że pacjenci myślą o stresie pod tytułem, czy masz cojones i jesteś twardzielem, czy też nie. Ale właśnie ten stres psychiczny to jest wszystko to, co my mamy w związku z sytuacją domową. Czyli tak, żona mnie kocha albo nie kocha, mąż mnie kocha albo nie kocha, córka ma okres buntu i wymyka się z domu, albo syn wpadł w jakieś nieciekawe towarzystwa, jakieś używki i tak dalej. Sytuacja dotycząca domowego ogniska. Znowu, wzrosty kosztów, czyli to, co deklaruje co drugi Polak. 50% osób w naszym kraju deklaruje przewlekły stres w związku z sytuacją finansową, ze wzrastającymi kosztami żywienia, utrzymania się, domu, kredytu, leasingu i tak dalej. Potem dochodzi do tego stres fizyczny, czyli właśnie to, o czym bardzo często pacjent nie wie. Czyli co to jest stres fizyczny? No to jest to, że mamy zaburzoną regułę 3/8. Powinno być tak, że mamy 8 godzin snu, 8 godzin na pracę i 8 godzin na szeroko pojęty relaks, hobby i tak dalej. Czyli ty powinieneś móc legnąć na kanapie, obejrzeć film, pójść sobie na spacer z pieskiem, poprzytulać się z żoną, zapytać się dzieciaków, jak tam u nich dzisiaj i tak dalej. I często widzimy taką sytuację, w której ten mąż i żona przychodzą o 19:00, zmieniamy opiekunkę i chwilę, moment te dzieci trzeba wykąpać i położyć spać i tak naprawdę nie mamy możliwości pogadania z nimi. Co się takiego dzieje? Mamy też sytuację pracy zmianowej. Na przykład mąż, żona pracuje w gastronomii, ktoś jest menedżerem klubu nocnego, ktoś pracuje w branży ubezpieczeniowej, jak moja żona. I często kto ma czas w spokoju pogadać o inwestycjach, o tym, czy jesteś zabezpieczony pod kątem właśnie swojego zdrowia, pod kątem swoich finansów. No 17, 19, 20. Moja żona często też kończy właśnie pracę o takich godzinach, 21. Jakoś sobie tą opiekę nad dziećmi staramy dograć. Więc to jest naprawdę bardzo duży problem. I dochodzi do tego stres fizyczny, czyli stan zapalny. Kiedy ktoś ostatni raz sprawdzał u siebie OB czy CRP? Czyli te markery stanu zapalnego, białka fazy ostrej. Kiedy ktoś popatrzył u siebie na tą regulację gospodarki węglowodanowej? Kiedy pomyślałeś w ogóle, czy ten posiłek dodaje ci energii, czy tą wtyczkę z prądu ci wyciąga?
Kiedy pomyślałeś sobie o tym, czy ty dobrze przespałeś dobę, czy ty położyłeś się o 22 do łóżka, a o 21 już odstawiłeś te wszystkie ekrany emitujące światło niebieskie. Pozdrawiamy Sebastiana Kielichowskiego, tak? Czyli wszystkie te tematy dotyczące właśnie emisji tego światła LEDowego i tak dalej, 550 nanometrów. Kiedy ty pomyślałeś o tym, czy wypicie piwa albo wina przed snem jest dobrym pomysłem, co powoduje poszatkowanie fazy REM-ISEM, o czym mówiliśmy też w poprzednim odcinku propos jakości snu na twoim kanale. Więc to są takie elementy, których my nie doceniamy. Czyli stres psychiczny, damy radę, ale stres fizyczny, czyli właśnie lata nam ta gospodarka węglowodanowa w górę i w dół z powodu hipoglikemii, jak my się wysypiamy, konsumpcja alkoholu, używki, kawa, herbata, yerba mate, przedtreningówki i tak dalej, tego typu rzeczy. Ostatnia powinna być o godzinie 14 wypita, a wiele osób espresso doppio ładuje po 18, po 20. I kładziemy się spać, wstajemy rano, tak jak mówiłeś, jakoś przecieramy te oczy, zastanawiamy się, o co chodzi, ale czy znowu to powoduje, że my jesteśmy zregenerowani? No nie. I w związku z tym grosz do grosza i uzbiera się kokosza. Myślę, że nawet brzydko można by to powiedzieć, że wielu z nas pędzi do przodu i każdego dnia wyrzuca za plecy taki worek z łajnem, taki obornik, ale nie ma czasu, żeby odwrócić się i rozgrabić to równomiernie po tym swoim ogródku. Tylko po prostu to łajno do łajna odkłada, a gdy przyjdzie taki czas, gdzie my przewrócimy się o to łajno i rozglądniemy się za siebie, to stwierdzamy, o kurde. No ale wtedy jest już bardzo często za późno. Wtedy takie osoby właśnie trafiają do specjalistów mojej klasy, gdzie patrzymy na ten kwestionariusz, patrzymy na te wyniki badań i składamy ich. I tam właśnie pojawiają się te adaptogeny, te z II wojny światowej nawet. Czyli pojawia się rzęszeń, pojawia się ashwagandha, pojawia się cytryniec chiński, pojawia się różeniec górski, L-teanina z zielonej herbaty. No to są też składniki, które ja nieprzypadkowo zawarłem właśnie w formule takiego produktu suplementacyjnego, adaptogenu, który ma nazwę piękną Relax Power, czyli właśnie zafundujmy sobie tą moc relaksu, czyli ten element jakby unplug, odepnijmy się od tego przewlekłego stresu. Zresztą nawet samo hasło, które ująłem tutaj na tym opakowaniu, don't worry, be happy. No myślę, że każdy kojarzy tą piosenkę i teraz każdemu to gdzieś tam gra w głowie, ale faktycznie to don't worry, be happy i te kwestie dotyczące tego, żeby ochronić się jakoś przed tym stresem, podziałać właśnie z tą synergią działania adaptogenów, jednocześnie wspierając nasz mózg, to jest super sprawa. Zobacz, depresja, wypalenie zawodowe, nerwica lękowa, to są też tematy, które dotykają praktycznie każdego z nas. I ja tutaj mogę powiedzieć o ostatniej mojej konsultacji z panem, który sam powiedział jakby, że oglądał moje filmy na YouTubie i jakby czuje, że chłopu może takie rzeczy powiedzieć, ale ogólnie on to uznaje za temat wstydliwy. Wie pan, jak postrzegamy mężczyzn i tak dalej. Miałem też pacjenta, który przez 1,5 roku był pod moją opieką i tak mówię mu cały czas, panie Pawle, czy jest wszystko w porządku? Bo jakby ten poziom ACTH, kortyzolu u pana, no widzę, że tak jest. Lepiej, gorzej, lepiej, gorzej. Nie, jest wszystko super, panie Jakubie. Do czasu, gdy zobaczył też mój materiał na internecie i powiedział, panie Kubo, bo ja się muszę do czegoś panu przyznać. No ja mam nerwicę lękową. Ale wstyd mi było się przyznać. Mówię, panie Pawle, serio, 1,5 roku, chyba 5 konsultacji kontrolnych, pierwsza wstępna i tak dalej. Mówię, no wie pan jak jest. I wiesz, facetom głównie ciężko jest się przyznać do tego, że mają za dużo na głowie, że czują tą presję wynikającą z zadbania o rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Więc stąd też właśnie moja misja, żeby tworzyć takie produkty suplementacyjne najlepszej klasy, które są w stanie tą wisienkę na torcie dołożyć, żeby ktoś po prostu lepiej się czuł i mógł po prostu być znowu w pełni sobą na 100%. Jakub, ja przed kolejnym pytaniem napiłem się znowu wody i przypomniałem sobie o tym, że o wodzie dzisiaj rozmawialiśmy i nie zadałem jednego pytania, bo mówiliśmy o ilości tej wody. Ja piłem kiedyś 0,5 litra tygodniowo, jeszcze mi zostawało, tak jak wiecie. Dzisiaj mam filtr, dolewam sobie po prostu do szklanki i wypijam i nawet nie wiem, ile tej wody piję. Czy dzisiaj powinniśmy się zastanawiać, ile tej wody pić, jak to sprawdzić, no i czy... to jest w ogóle głupie pytanie, ale zadam, bo głupie pytania trzeba zadawać, bo wtedy wiemy, czy one są głupie, czy one są mądre. Czy my możemy przesadzić z ilością, czy wypić po prostu za dużo, bo ta woda mi tak smakuje. Ja wypijam, nie wiem, może 10 nawet szklanek każdego dnia, czyli to może jest 2, 3, 4 litry, jak jest gorąco. No i właśnie, to jest pytanie moje. Kolejne. Wiesz co, przede wszystkim warto jest w jakiś sposób monitorować to, ile tych płynów, w tym wody oczywiście, i napojów wypijamy. Taki jest bardzo prosty przelicznik, który myślę może być namacalną taką ilością do każdego, żeby zobaczył, czy jest pod kreską, czy jest nad kreską. To jest 35 ml na każdy kilogram naszej należnej masy ciała. Czyli teraz jak masz na przykład 89 kg, ale stwierdzasz, że masz dychę za dużo, to policz to 35 razy 80, tak? Czyli tą taką masę ciała, w której czujesz się dobrze, w której nie masz kłopotów z nadmierną ilością tkanki tłuszczowej. Natomiast w tą ilość płynów, tutaj podkreślam płynów, wkładamy wszystko. Czyli to jest woda, to jest smoothie, to jest zupa, to jest kisiel, to jest nawet ten ryż, który ugotowałeś. Ryż przed ugotowaniem ma 100 gramów, jak go ugotujesz i wyjmiesz z wody, to jest około 300-350 gramów. Więc tam ta ekstra ilość, powiedzmy 200 gramów wody też wchodzi. I to jest chyba taki wyznacznik, który my powinniśmy odkryć. Ale tutaj jest ciekawostka, bo nie każdy płyn nawadnia nas tak samo dobrze. Mało tego, jest wiele osób, które przecież
zaczynają śniadanie od kawy. I nie wiem, czy wiesz, ale jedna wypita kawa powoduje u nas ubytek około 600 mg sodu. A sód jest bardzo nam potrzebny do zachowania odpowiednich funkcji kognitywnych. W takim razie co na początek? Ja ostatnio się dowiedziałem, to powiem, co ja robię. Piłem kiedyś kawę, chociaż bardziej jako towarzystwo, że lubię po prostu ten rytuał. Kawa mi jakoś specjalnie mi nie smakuje. Nie mówię, że ona jest niedobra dla mnie, ale to nie jest mój ulubiony napój. I co ja piję rano? Piję rumianek od może 2 miesięcy, więc co powinniśmy pić? Jakie jest rozwiązanie zamiast, żeby ta kawa była później, ale żeby była pierwszym napojem od razu po przebudzeniu? Może to zabrzmi trywialnie, ale na przykład dlaczego nie zjeść zupy na śniadanie? Czy to jest jakaś opcja zupy kalafiorowej, wiosennej, minestrone, czy nawet rosół i tak dalej. Naprawdę można od takich posiłków zacząć. Zresztą Thajowie mówią, że Europejczycy mają kłopoty z żołądkiem, czyli z gaga, reflux i tak dalej, wszystko po kolei, bo jedzą zimne śniadania. A Thajowie rozpoczynają właśnie śniadanko od talerza ciepłej zupy. Czy to jest tom yum, tom ka i tak dalej, już nie wnikam. Natomiast talerz ciepłego posiłku albo nawet ciepła jajecznica, super. Natomiast oczywiście ta jajecznica nawadnia mniej niż właśnie taka zupa, ale możemy pić wodę w każdej postaci. Na przykład wody infuzowane, czyli mamy wodę z grejpfrutem, wodę z owocami jagodowymi, z truskawką i tak dalej, z cytryną, z miętą, tak zwane woda ze śmieciem, tak? Jakieś tam gałązki w tym pływają, naprawdę fajna opcja, ale też może być to opcja nawet właśnie jakiegoś kisielu. Oczywiście to może być taki kisiel nie z torebki, tak? Natomiast mogą być to płyny w dowolnej postaci, ale aby to nie była kawa, dlatego że tutaj też wchodzimy w takie elementy jak receptory dla adenozyny. My generalnie czujemy zmęczenie w trakcie dnia, bo ten poziom adenozyny nam narasta. Natomiast kofeina zawarta w kawie blokuje ten receptor adenozyny, więc można powiedzieć, to wszystko się kurczy, zamyka się ta droga, ale powinniśmy to zrobić nie prędzej niż 90 minut po wstaniu. Więc powinniśmy zrobić tak, że wstajemy, nawadniamy się i tutaj nawet woda na przykład z pyłkiem pszczelim. Woda albo taki gorący napar z imbirem i cytryną. Naprawdę petarda, jeżeli chodzi o dostarczenie takich składników jak gingerole, shoagole, czyli znowu cała bateria związków antyzapalnych, ułatwiająca funkcjonowanie naszego żołądka i tak dalej, do czego gorąco zachęcam. A woda i tak dalej, pozostałe tematy zostawmy sobie na też pewien element podorędzia, ale zdecydowanie tą kawę opóźnijmy. 90 minut po wstaniu to powinna być pierwsza kawa i to też tłumaczy, dlaczego wiele osób, pijąc na przykład 3. czy 4. kawę, w sumie odczuwa coraz większe zmęczenie. Dlaczego? Bo spada nam sód i tak naprawdę my też idziemy do toalety częściej, aby oddać mocz. I wraz z tym tracimy także magnez. Kolejny składnik, który jest bardzo mocno antystresowy, a my wypukujemy go po prostu z nadmiernymi wizytami w toalecie. Sebastian Kielichowski, którego dzisiaj tutaj już przytoczyliśmy chyba 2 razy. Ostatnio wspominał, że zrobił sobie taki detoks kawowy. Kawę pije, bardzo lubi, ale chyba przez 28 albo 30 dni nie pił tej kawy. Powiedział, że jeśli jest taka sytuacja, że ktoś mówi, że po 3., 4. kawie ona nie działa, że po prostu nic się nie dzieje, to znaczy, że to jest oczywiście zdanie Sebastiana. Ja tego nie sprawdziłem, nie mam takiej wiedzy, że są pozatykane jakieś receptory, które trzeba po prostu sobie odetkać. Tak jak zrobić po prostu taką higienizację ciała, tak to można powiedzieć, czyli przez miesiąc nie przyjmować tej kawy, żeby ta kawa później ponownie na nas działała. I pamiętam, jak rozmawiałem z Sebastianem, on powiedział, pierwsza kawa po tym miesiącu detoksu to była taka kawa, mówi... Odpaliło go niesamowicie, to była zwykła kawa i mówi, niesamowicie to pokazało, jaka jest różnica. I to był tylko miesiąc detoksu, który myślę, że warto sobie zrobić od wszystkiego, czyli zrobić sobie po prostu test w 1 miesiącu bez kawy, w 2 bez słodyczy, w 3 bez alkoholu i może przy tym zostać. Ja podczas tego wywiadu zdecydowałem, że zrobię sobie miesiąc bez alkoholu totalnie, bo jednak winko się gdzieś tam pojawia się jakieś piwko do obiadu czasami i to jest okej, to jest dla mnie akceptowalne w tym momencie, ale dlaczego nie spróbować tego zmienić, skoro wiem, że ten alkohol daje mi tylko jakiś fan, ale dla organizmu nie jest na pewno czymś dobrym, więc taką decyzję wewnętrzną sobie podjąłem, a skoro ona się tu dzisiaj pojawiła, no to znaczy, że będzie mi łatwiej, a może trudniej, skoro to powiedziałem oficjalnie, publicznie. Dobrze, prywata na koniec. Podsumowanie, bo 40 minut już mamy. Mi się wydaje, że tyle wiedzy, że dzisiaj ludzie będą nie przyspieszać ten materiał, ale będą go opóźniać, w sensie sprawiać tak, że zwalniać troszkę, żeby to wszystko się pojawiło w głowie i żeby to poukładać. No to chciałbym to klamrą dzisiaj, Kuba, poukładać. Co powinniśmy z tego odcinka zapamiętać? Najważniejsze, co powinniśmy zrobić jako pierwszy krok i co powinniśmy dzisiaj zmienić, żeby faktycznie od jutra albo od dzisiaj nie tylko ten odcinek obejrzeć i powiedzieć, fajnie mówił, spoko gość, tylko jakąś realną zmianę w swoim życiu zauważyć, nawet jedną. Jakie byś rady z tego wszystkiego, co tu się dzisiaj pojawiło, mnóstwo było rzeczy. Myślę, że część możemy zostawić na dalszy etap, te odcinki jeszcze kolejne pewnie przed nami, ale myślę, że dzisiaj wiosnę mamy w pełni, także myślę, że warto te sprzątanie nie tylko w ogródku, ale w swoim ciele rozpocząć.
I myślę, że jednym z pierwszych elementów, które warto byłoby tutaj zrobić, to jest uporządkowanie naszej całej higieny życia, w tym higieny snu. I z takich rzeczy, które są do zrobienia za darmo, a jak głosi znane porzekadło, za darmo to uczciwa cena, więc myślę, że tutaj właśnie powinniśmy stworzyć to, bo ponownie, jeżeli my mówimy o przewlekłym stresie związanym z finansami, z pracą i tak dalej, no to wiadomo, że każdy wydatek jest czymś, co czasami zastanawiamy się, co takiego zrobić, żeby poprawić swoje zdrowie. Ale jak coś jest za darmo, można to zrobić od zaraz, to nie jest żaden kłopot, nie trzeba tego kupować. Więc na początku uporządkujmy tą higienę snu, czyli postarajmy się spać od 22. O 21 wyłączajmy już ten telewizor, laptop, nie przeglądamy maili, wyłączmy te wszystkie social media. To jest naprawdę bardzo fajna opcja. Ponadto spożycie alkoholu wieczorem nie do końca. Właśnie kluski śląskie, jakieś kebaby, hamburgery, rzeczy tłuste, smażone z frytury, z głębokiego tłuszczu, przed snem nie. Kolacja na około 2, 3, 4 godziny przed snem jest jak najbardziej w porządku. Ponadto, jeżeli chodzi o wybory żywieniowe, dieta 3 bez, czyli jak najmniej pszenicy, cukrów i tłuszczów trans, zwłaszcza jeżeli te 3 produkty koegzystują w jednym, typu pączek, wafelek, ciastko, mafinka i tak dalej, takie wyroby kafeteryjne. I propos tego białka, też chciałbym się tutaj zatrzymać, bo dać taką namacalną wskazówkę. Mówiłem wcześniej, że mięso, ryby, jaja, podroby, owoce morza i tak dalej to jest naprawdę super źródło protein, natomiast też widzę bardzo dużą popularyzację tych produktów nabiałowych, więc jakieś tam jogurty proteinowe, serki proteinowe, puddingi proteinowe i to jest jako narzędzie, czyli na przykład dla osoby aktywnej fizycznie, taki pudding proteinowy z bananem po treningu. Bardzo fajna opcja. Natomiast widzę też takie niebezpieczeństwo, że ktoś wychodzi właśnie ze sklepów, dyskontów spożywczych z taką tacką 12 czy 16 tych produktów i widzę, że wpadł w taką pułapkę informacyjną, bo na internecie przeczytał, że zwiększy spożycie białka. Tak, ale właśnie z jajek, z mięs, podrobów, ryb, jaj, owoców morza i tak dalej, a nie tylko z puddingów proteinowych. Dlaczego? Dlatego, że to jest też posiłek bardzo mocno insulinogenny. I nie ma lepszego sposobu na to, jak rozbujać właśnie tą glukozę, insulinę i wejść w hipoglikemię reaktywną, niż nadużywanie takich puddingów proteinowych. Ponadto powoduje to też dalszą reakcję hormonalną, taki ciąg w zasadzie przyczynowo-skutkowy, gdzie mamy wzrost insuliny, wzrost IGF-1, wzrost androgenów, w tym estradiolu. Więc jeżeli panowie chcecie zabić swoje libido, chcecie mieć ginekomastię, chcecie mieć kłopoty dotyczące tkanki tłuszczowej, chcecie mieć wahania nastroju, tak, jedzcie bardzo dużo puddingów proteinowych, a jeżeli chcecie mieć to wszystko w normie, nie nadużywajcie tego tematu. Ponadto ilości 1,5 do 2 gramów białka na kilogram masy ciała. Ważysz 70 kg, jedz około 140 gramów białka w posiłku, przy czym dużą część tego białka powinno stanowić pełnowartościowe, a więc to pochodzenia zwierzęcego. I to naprawdę nie jest trudne, bo właśnie zmiana wyborów żywieniowych typu na śniadanie nie bułka z serem, a powiedzmy omlet czy jajecznica z 4-5 jajek, już masz tak naprawdę około 20-30 gramów białka zrobione, więc już jakaś duża część tego zatkana. Potem ryba, potem jakieś opcje, potem właśnie odżywka białkowa czy pudding proteinowy i cyk. Tak naprawdę robi się to dosyć prosto, ale zauważymy, że mamy lepszą kognitywę, że nie podjadamy tych słodyczy i jest naprawdę świetnie. Więc to jest taka chyba zmiana dotycząca naszej higieny życia, czyli spinamy i sen, i te wybory żywieniowe, i nawadnianie w jednym. Okej, Jakub, mam jeszcze ostatnie pytanie, prywatne, może cię trochę zdziwi. Ja bardzo lubię słodycze i jeśli jem, bo jeszcze jem, to wybieram te najlepsze, staram się jakościowo, albo jeśli czekolada, to z jakimiś pełnymi orzechami. Czy ty jesz słodycze, a jeśli nie, to jak sobie z tym poradziłeś? Bo nie jest to łatwe i ktoś kiedyś powiedział, że ten cukier jest największym, najbardziej uzależniającym narkotykiem i wydaje mi się, obserwując też również czasami dzieci w jakichś restauracjach, kawiarniach, jak się zachowują, kiedy nie dostaną jakiegoś wafelka, czekolady czy loda, to jest obsesja, tak bym to nazwał, albo po prostu jakiś niesamowity stres związany z tym, że tego składnika nie ma. Jak ty sobie z tym radzisz, jak sobie poradziłeś, albo jak sobie nie radzisz, ale wydaje mi się, że jednak sobie radzisz, widząc twój spokój dzisiaj na wywiadzie. To się dalej nagrywa, czy my jesteśmy za kulisami? Bo powiem ci, że takie pytanie dosyć mocno kuluarowe, ale okej, jak to się mówi, szef w dziurawych butach chodzi. Ja nie ukrywam, że też dysponuję żołądkiem deserowym, tak zwanym, czyli ja bardzo lubię słodki smak i nawet taki dodatek jak na przykład sos teriyaki do mięsa, no uwielbiam po prostu. I sam zauważyłem po sobie, że w pewnym momencie zacząłem sięgać i tak podjadać właśnie te słodycze. I kiedy to się działo? Właśnie w momencie wzmożonego stresu, kiedy łyżeczka miodu, a to jakieś ciasteczko i tak dalej, a tu łyczek soku i stwierdziłem, że tak naprawdę dzięki temu, albo przez to, niestety pomijam te standardowe posiłki, tylko co chwilę tak doładowuję ten cukier. Dlaczego? Dlatego, że ten wzrost poziomu glukozy we krwi też pozwala nam zwiększyć aktywność dopaminy, czyli ten popych, tak, ten napęd do naszego życia też dzięki cukrowi się odpala. Ale my jesteśmy w stanie właśnie to załatać poprzez zwiększoną podaż białka, które da nam aminokwasy, jak tyrozynę, do budowy tej dopaminy. I to jest właśnie coś, co ja zauważyłem po sobie, że kiedy
uporządkowałem sobie te posiłki do 3 czy 4 dziennie, ale zwiększyłem właśnie nawet ilość mięsa. Ja nie ukrywam też, że lubię z moim menedżerem chodzić sobie do baru mlecznego, gdzie bardzo często jest właśnie albo jakaś ryba w panierce, nie panierce, czy kotlet schabowy. Taki faktycznie syty obiad daje mi naprawdę bardzo dużo satysfakcji, bo znowu jest to zwiększona podaż sodu, a sód w naszym mózgu jest też bardzo intensywnie zużywany, zwłaszcza w ramach tych intensywnych procesów myślowych, ale ponadto białko. Więc tutaj naprawdę super opcja, ale nie ukrywam też, że ja poczytuję to wsparcie adaptogenów jako też bardzo ważny czynnik, bo ja jestem niesamowicie produktywny. Jak rozmawiam z osobami, czy to z branży, czy spoza branży, to mówią, no stary, u ciebie to się cały czas dzieje. Widzę tu jeden podcast, tu drugi podcast, tu telewizja, tu radio, tu jakiś nowy projekt, tu rolki, tu live'y i jakby kurde, no dzieci, żona aktywna zawodowo, gdzie ty to wszystko mieścisz? No ja faktycznie nie ukrywam, że u mnie produktywność jest naprawdę na wysokim poziomie, ale to znowu jest coś kosztem czegoś. Gdybym nie miał tej wiedzy i też praktyki, no bo ja powiem tak po amerykańsku, practice what you preach, czyli jak masz jakąś wiedzę na ten temat, to pokaż, że jesteś żywym dowodem działania tego wszystkiego. Więc u mnie ten rytm dobowy, ta suplementacja na lepsze wysypianie się, no o czym wspomnieliśmy też w poprzednim odcinku, kwestii dopingu mózgu, co też było poruszone u ciebie na kanale i teraz właśnie to, o czym mówimy, te adaptogeny, nawet to, w jaki sposób działa Relax Power, czyli to jak połączenie tego cytryńca, różańca, miłożębu japońskiego, teaniny, która też stabilizuje to wszystko, bo Amerykanie też mówią o tym w piękny sposób wake for relaxation, czyli z jednej strony jesteś obudzony, z drugiej strony jesteś zrelaksowany, taki sweet spot masz. To jest naprawdę super opcja. Zresztą no, nie ukrywam też, że tutaj dzięki naszej współpracy jest taka bardzo fajna możliwość, jest kod AGENT na bardzo dobry rabat, ciekawy, na stronie humanpower.com można wejść i sprawdzić sobie, zresztą drodzy Państwo, link znajdziecie w opisie tego filmu wraz z tym kodem rabatowym, więc naprawdę można spróbować i jeżeli chcecie być don't worry, be happy, to Relax Power na pewno Wam pomoże w tej codziennej rutynie. 3 kwadranse za nami, nawet trochę więcej, bardzo dużo wiedzy. Dzisiaj Jakub po raz kolejny pokazał, że mnóstwo tych przykładów, że jest żywy przykładem. Ja faktycznie chciałem go zapytać, ale tutaj odpowiedział, jak to sobie z tym jeszcze radzisz, ale już odpowiedziałeś, czyli mając żonę, dzieci, faktycznie nagrywając tyle podcastów, tyle tych tematów i mając firmę i robiąc to wszystko, poukładać. Ja pamiętam, że w Warszawie pierwszy raz byłem pod wrażeniem tego twojego trzeźwości umysłu, tak bym to powiedział, ale ty powiedziałeś spokojnie, jedzenie, ta higiena snu, suplementacja i wszystkie te elementy poukładane. Najpierw właśnie najpierw ten konfesjonał, ta spowiedź zdrowotna, a później układanie tych elementów, które nie pasują i które są po prostu do poprawy. Ja jestem jeszcze w drodze, żeby to poprawić, ale widzę i porównując siebie do kusza rok do tyłu, widzę, że jest dużo lepiej. No i wiem, że kolejny rok, który już trwa, będzie lepszy i te zmiany będą poprawiane. Więc wam również życzę zmian. Dostaliście opcję rabatu również od Jakuba jako prezent, więc można z tego korzystać, do czego zachęcam, bo oczywiście bierność ogromna jest w finansach, do czego też zachęcamy, żeby czynnie korzystać z wiedzy finansowej, która u nas jest i mnóstwo osób to robi. I teraz zachęcam również do tego, żeby ze zdrowia też korzystać z tej wiedzy zdrowotnej. Nie tylko mówić, ja to wiem, fajnie ten Jakub mówił, ale jutro od nowa w ten kołowrotek. Na zdrowiu nie wolno oszczędzać, ale jak dają rabaty, to trzeba. Dokładnie. Super, Jakub, bardzo dziękuję za wizytę w Katowicach, za tą wiedzę, która tutaj dzisiaj poleciała. Ja samemu zapisywałem sobie w głowie, ale też będę odtwarzał ten materiał i będę wprowadzał to, czego jeszcze u mnie nie ma. Będę na pewno pytał, bo dopytuję często, mam ten telefon, czasami coś nagrywam, mówię, Jakub, jak to zrobić z tym, albo co polecasz? I jest dobry kolega i zawsze odgrywa coś, także ja korzystam. Wykorzystajcie z tego materiału. Wszystkiego zdrowego dla was życzymy. Jakub, jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Cześć. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia.